Cześć wszystkim! Zbliża się Halloween. Jedni się przebierają, inni nie, ale generalnie uważam, że jest to bardzo fajna tradycja. Tylko że w tym roku to nie ja będę się przebierać, tylko owca. Co? A ty się rozmnożyłaś? Łóżko z owiec jest bardzo wygodne, ale niestety nie mogę pomieścić ich wszystkich w moim domu. Więc może ktoś z Was chciałby przygarnąć owcę? Podczas mojego turu po Polsce, na każdym spotkaniu zawsze sobie chcieliście robić zdjęcia z owcą i teraz każdy może ją mieć, a przynajmniej każdy, kto zdąży, bo ja sama zainwestowałam w produkcję, więc ilość jest ograniczona. Owca jest dostępna w sklepie ociekowa.pl w przedsprzedaży. Wysyłkę rozpoczynamy 22 listopada, bo czekamy, aż cała dostawa do nas przyjdzie. A wszystkim tym, którzy złożą i opłacą zamówienie, wynagrodzimy czekanie taką oto przypinką. A generalnie każda owca przyjdzie do Was w takim fajnym owieczkowym pudełeczku, które może służyć do przechowywania różnych rzeczy. Ono jest tak specjalnie skrojone, że idealnie mieszczą się obok siebie arkusze A4 w sam raz na rysunki. Ta owca to mój projekt, dlatego wprowadziłam takie zmiany, które bardziej mi się podobają. Ma inne rogi. Teraz to jest grzeczna owca. Teraz grzeszna owca! Wracając do tematu odcinka, owca i przebrania halloweenowe to będzie takie trochę oczekiwania versus rzeczywistość. Czyli jak ja sobie ją wyobrażam na przykład w postaci człowieka, a jak uda mi się ją przerobić na tego człowieka. Skoro już jestem w temacie ludzi, to ja sobie owcę wyobrażam jako człowieka, w sumie nie wiem w jakiej płci, bo wiadomo, że to jest baran, bo ma rogi, ale często się śmieje, że on się czuje kobietą i wszyscy na niego mówią owca, więc wymyśliłam, że najlepszym sposobem będzie narysowanie jej w dwóch postaciach, jako takie rodzeństwo dwujajowe, chłopiec i dziewczyna. Ona będzie miała włosy jak futerko owcy, a on taką fryzurę, która imituje rogi. I obowiązkowe również puchate sweterki. Zastanawiałam się nad wyrazem twarzy, bo tu niby uśmiech, ale oczy psychopaty. Był w sumie nawet taki odcinek w serialu Jak poznałem waszą matkę. Cheerful! What's the matter? You know, cheerful! What's the matter? Jako pluszak to uchodzi jej na sucho, bo jest mięciutka, słodziutka i generalnie wygląda na nieszkodliwą. Ale będąc już człowiekiem, przestaje być taka urocza. Dlatego postanowiłam pójść w psychopatyczność i to rodzeństwo nie paczy. Ono patrzy! To jak obrazek jest już prawie gotowy, to zobaczcie moje starania, by przebrać owcę. Zaznaczam, że w to przebranie włożyłam wiele pracy, trwającej całe 12 minut i absolutnie żadnego poczucia dobrego smaku. Gra słowna zamierzona. Zobaczmy, jak wyglądają oczekiwania versus rzeczywistość. Skoro mamy owcę jako człowieka, to teraz owcę jako zwierzę. Znaczy inne zwierzę. Niech będzie owca jako pies. Taki fajny, puchaty, jesienny. To jest odcinek halloweenowy, więc do wszystkich obrazków będę przemycała kolor pomarańczowy. Duże ilości tego koloru pomarańczowego. Rzadko używam tego koloru, więc raz na rok można zdmuchnąć z niego kurz. Wszelkie ewentualne komentarze na temat podobieństwa tego psa do niedźwiedzia uznam za oszczerstwo i pomówienie, ponieważ istnieje bardzo dużo ras psów i niektóre mogą właśnie tak wyglądać. Chociaż ewidentnie jest coś misiowego w tym psie. Ale co? Mamy nawiązanie do rogów, ponieważ te listki, które są na głowie psa, to one mają trochę te rogi imitować. A ta gałązka wytknięta troszkę wyżej to taki mały akcent ode mnie. To co, czy jesteście gotowi na przebranie owcy za psa? No chodź, nikt nie zauważy różnicy, nie chce mi się robić w stroju. No chodź. To może teraz halloweenowo pełną parą, czyli owca jako dynia. Piękna, z wyciętym wzorem. Tworzenie tego obrazka podzielę na dwie części, narysowanie na kartce i na komputerze, bo pewne efekty łatwiej i szybciej jest uzyskać digitalowo. Czy próbowaliście kiedyś wycinać wzory na dyni? Tutaj na górze pojawi się taka mała ankieta, bo jestem naprawdę ciekawa, czy kiedykolwiek tego próbowaliście. Ja zawsze myślałam, że jest to niezwykle proste zajęcie, ale okazało się, że nie dość, że samo wydrążenie dyni jest bardzo dużym wyzwaniem, to jeszcze jak to zrobić, żeby była odpowiednia grubość ścianek, żeby nie były za grube, ani za cieniutkie. A potem jeszcze wyciąć ładne dziury w tych ściankach
i nie zmiażdżyć przy tym dyni. Próbowałam tej zabawy raz i raczej nie mam ochoty robić tego nigdy więcej. Wolę sobie narysować dynię z wyciętym wzorem, niż naprawdę to robić. Więc skoro ustaliliśmy, że nie chcę drążyć tego tematu, to jak ogarnąć przebranie owcy? Odpowiedź jest prosta. Kupić spray. I teraz mój ulubiony rysunek z całego odcinka. Zwykle tak robię, że zostawiam tych moich ulubieńców na koniec. Owca jako rzecz. Nie żeby pluszak nie był rzeczą, ale gdyby miała być inną rzeczą, to na pewno nie byłaby poduszką, bo do tego nie musiałaby zmieniać swojej postaci, bo generalnie jest taka mięciutka, że mogłaby być poduszką. Jako inna rzecz, niech owca stanie się wacikiem do demakijażu. Rany, wyobraźcie sobie, gdyby te małe kuleczki, których się używa do zmywania make-upu, były w kształcie owcy i jeszcze miały taką fajną mordkę. To by było genialne! I również totalnie bezcelowe, bo w sumie do ścierania makijażu i lakieru z paznokci najlepiej się nadają te płaskie płatki. Ale hej, można sobie pomarzyć. W tym obrazku najbardziej mi się podoba to, jak pokolorowana jest ta dziewczyna i to, jaki ona ma makijaż na twarzy. Tak fajnie to wyszło. Aż szkoda go zmywać. Właśnie sobie pomyślałam, że owca pluszak tak naprawdę też nie musiałaby zmieniać swojej postaci, żeby stać się wacikiem do demakijażu, bo wystarczyłoby polać jej futerko płynem micelarnym i pocierać nią sobie o twarz. Chociaż to by była taka trochę profanacja dla tego jej pięknego futerka. No tak, dobra, to zobaczmy, jak udało mi się przebrać owcę za wacik. Ok, pamiętajcie, że ilość owiec jest ograniczona, dlatego kupując w przedsprzedaży macie pewność, że na pewno ją dostaniecie razem z gratisem. I dopóki jest to przedsprzedaż, to nie ma możliwości zamówienia owcy za pobraniem. Ok, dodaję są prace, które prosiłam w poprzednim odcinku. Są to dzieci. Do następnego odcinka proszę narysujcie owcę w innej postaci. Pracę wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa! A na końcu wiesz, jakie powinno być ujęcie? Jak wskakujesz to? Nie, jak tak siadasz, wiesz, jak na tronie. A ja nie chciał, żebyś miał takie zdjęcie jak na tronie, wiesz, z gry o Tron. Co? Wyobrażasz sobie, gdyby tak wyglądała gra o Tron i tak wyglądał Tron? Gra o paczenie. Ola, którym przyciskiem by się patrzyło na padzie? X-em czy kółeczkiem? Co? No gra o paczenie. No to chyba kółeczkiem. Kółeczkiem by się patrzyło.